It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears, a warm Chyba już zaczynam trochę przynudzać, ale witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Znowu jesteśmy w miejscu, gdzie pokazuję wam moją stylizację, ale to dlatego, że znowu wychodzimy dzisiaj do kawiarni oraz jedziemy ponownie do Shinsegae, bo chcę zakupić to, co planowałam, a wczoraj nie udało mi się zakupić. I słuchajcie, szybki look na moją stylizację na dzisiaj. Dzisiaj mamy płaszcz wełniany, czarny, pod to jest marynarka. Ta marynarka jest z Zary, ale oczywiście z second shopu. Dalej mamy t-shirt bardzo fajny, polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi krótkimi t-shirtami, do tego z bardzo fajnej bawełny, delikatnej, przyjemnej, nie takiej cieniutkiej, więc nie będzie prześwitywać, to polecam sklepy w Judge'u. Czasami mają promocje na te t-shirty, więc warto polować. Ja chyba zakupiłam ten czarny za 12 000, więc tanio wyszedł. Do tego, co mamy, buty od Martensa oraz skórzane spodnie z ekoskórki. Do tego jest torebka z mojej współpracy, więc zostawiam wam kod na dole, jeżeli byście chcieli ponownie rozważyć zakup tych torebek. Ja do tej pory jestem bardzo zadowolona z niej, dużo mieści, nie niszczy się i jest naprawdę przyjemna. Do tego makijaż tym razem jest w pełni zrobiony, bo się wczoraj odezwałam i na tym małym podglądzie tego nie widać, ale wczoraj miałam w ogóle troszkę niedokończony ten makijaż, ale dzisiaj już jest w 100% dokończony i tak wyszłam, kiedy był poprawiony, żeby nie było. Wiem. Dobra, lecę i widzimy się już na zewnątrz. Życie w Korei nauczyło mnie tego, że nie do końca życia jesteśmy ekstrawertykami i mieszkanie w Korei potrafi to zmienić i stajemy się introwertykami. Tak, po zamieszkaniu w Korei i tej niedostępności do znajomych, do szerszego poznawania ludzi, stałam się introwertykiem. Może nie do końca, może tak w połowie, może jestem właśnie tak po środku, czasami jestem ekstrawertykiem, czasami jestem introwertykiem, może też to, że nagrywam na YouTube i to mi zajmuje czas i też mam z kim porozmawiać, mam z kim pogadać, mam się komuś wyżalić, to może nie tęsknię już tak bardzo za obcowaniem wśród ludzi. To nie jest tak, że w ogóle nad tym nie tęsknię, ale po prostu nie czuję już takiej ciągłej potrzeby bycia wokół kogoś. Może też możemy dodać to, że jednak zrobiłam się starsza. Już nie jestem 20-latką, która po prostu łaknęła towarzystwa innych ludzi, ale już jestem prawie 40-letnią kobietą z dzieckiem, z mężem i ten czas bardziej rezerwuję dla nich. Możliwe, że im starsi się robimy, to właśnie zmieniają się nam priorytety i szukamy znajomych, którym chcemy poświęcić ten czas, a nie tylko, żeby po prostu z kimś być. Dlatego ważne jest to, żeby w swoim gronie znaleźć tych znajomych, na których nam najbardziej zależy, z którymi jesteśmy kompatybilni, z którymi chcemy spędzać czas. I to jest, myślę, najważniejsze to, że kiedy dorastamy, to właśnie zaczynamy cenić swój własny czas i spędzać ten czas z znajomymi, z którymi chcemy, a nie z którymi musimy. Przyszliśmy razem z koleżanką do kawiarni. Już wcześniej tutaj byłam, siedziałyśmy z Moniką na zewnątrz. Teraz jestem co prawda z inną koleżanką, ale chciałam jej pokazać tą kawiarnię, bo jest bardzo przyjemna, fajna i ciekawa do zobaczenia. Zakupiłam parę rzeczy, słuchajcie, w końcu mężowi prezent, więc super. Sobie także kupiłam piżamkę, ale to już wam pokazuję w mieszkaniu, dlatego że tutaj, no nie będę tego wszystkiego pokazywać, ale naprawdę fajne są rzeczy.
tutaj spędzimy chwilę i potem będziemy musiała lecieć po Eliasza, ale jest bardzo fajnie, tak przyjemnie, klimatycznie, więc myślę, że bardzo fajna kawiarnia. Lubię czasami przychodzić do takich miejsc, żeby właśnie pospędzać trochę wolnego czasu. Dlatego to jest też przypomnienie dla Was przy tym świątecznym czasie, abyście znaleźli dla siebie chwilę odpoczynku, pójść do jakiejś przyjemnej kawiarni, właśnie nawet w świątecznym klimacie, właśnie gdzie możecie napić się pysznego napoju, spędzić czas ze znajomymi, bo myślę, że to się nam przydaje, właśnie chwila odpoczynku i relaksu dla naszego umysłu, żebyśmy mogli właśnie poświętować trochę także w takim spokojnym rytmie, a nie po prostu pędzić jak szaleni na złamanie karku. Dajcie chwilę na odpoczynek, więc Wam bardzo polecam. Ja z tego korzystam, jak widzicie. Powstrzymuję się od powiedzenia którejkolwiek z nich. Moje dzieci zdecydowały się już w końcu iść spać. Już myślałam, że się nie doczekam, bo jest 9:12. Eliasz ogólnie stara się kłaść spać. Poczekajcie, około 9:00 już powinien leżeć w łóżku, ale jest już 9:12, a on dopiero teraz. To jest różnica między koreańskimi dziećmi a tymi polskimi. Ja już wspominałam o tym, że dzieci koreańskie późno chodzą spać. Naprawdę późno i dla mnie to jest nie, wielkie nie. Ja wolę, jak Eliasz idzie spać wcześnie, później jest wypoczęty, wiecie, ma okazję na regenerację. Jak to się mówi, dzieci powinny dłużej spać. Dobra, to pokażę Wam teraz, co takiego kupiłam w sklepie. Byłam w Muji i zakupiłam dla siebie prezent i dla mojego męża. Tak, dla siebie też kupiłam i go od razu prawie wypiorę i będę go nosić, bo to jest piżamka na długi rękaw. Jest to 100% bawełna, więc tym bardziej kupiłam, bo nie jest tak prosto znaleźć taką 100% bawełnę i chciałam w końcu coś długiego mieć. Mam w kolorze takim biało-kremowym razem z takimi niebieskimi, granatowymi paskami, kieszonkami. Ma długie rękawki. To jest rozmiar M, więc ona ma być po prostu w miarę luźna i z tego co widzę jest luźna. Myślałam, że ta M-ka może być za mała, ale jest luźna i to jest dla mnie ważne. Najważniejsze to są oczywiście spodnie, żeby te nogi moje się zmieściły. Ale z tego co widzę ma bardzo prosty fason i na spokojnie powinnam się zmieścić. W kolejnych vlogach na pewno Wam pokażę, jak będę wyglądać w tej piżamce. Dajcie mi tylko ją wybrać, bo bierze się rzeczy po zakupie. Pamiętajcie o tym, to jest niezdrowe nie prać tych rzeczy, dlatego że one są specjalnie zabezpieczane w transporcie. Pracowałam kiedyś dla marki odzieżowej i specjalnie były właśnie spryskiwane od różnymi tam rzeczami, żeby się z nimi nic złego nie robiło w transporcie. Dla mojego męża zakupiłam za to rękawiczki. One mają taki ala zamszowy materiał. Powinny być ciepłe i wygodne. Rozmiar LK, więc też myślę, że rozmiar w sam raz dla niego, żeby nic nie obciskało. Nawet włożyłam rękę, to było tam luz na spokojnie. I też kupiłam mu papcie.
Kupiłam mu papciuchy, dlatego że sam nie ma, a na nas krzyczy za każdym razem, że nie ma, że nie nosimy papcie, więc kupiłam mu i teraz nie będzie mógł powiedzieć. Kupiłam też mu rozmiar chyba M z tego, co kojarzę. Tak, to jest rozmiar M między 225 a 250 mm, więc powinno stykać z tego, co kojarzę. I było także zapytanie o imię naszego syna. Nasz syn ma na imię Eliasz, a my go wołamy Elia. Imię nadaliśmy mu w Polsce i jak już pewnie jesteście ze mną długo i oglądacie moje filmy, to ma 2 imiona. Niestety jedno ma koreańskie, drugie polskie. W jednym z filmów wytłumaczyłam Wam, że koreańskie imię nadane zostało przez moją teściową i teścia, a imię polskie ja z moim mężem nadaliśmy. W ogóle mój syn miał być dziewczynką. Chciałam dziewczynkę na samym początku. Kocham Cię, mój synku. Ale na początku samym chciałam, żeby był dziewczynką. Dlatego też nadaliśmy imię na początku dziewczęce. Znaczy na początku nie. Na początku to był po prostu, miał przezwisko. Przezwisko Poko, czyli Polska, Korea. Dlatego jest Poko. To było nasze przezwisko naszego małego orzeszka w środku i później, jak już decydowaliśmy się, jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, ale ja chciałam zawsze dziewczynkę, dlatego na początku zdecydowałam się na imię tylko dla dziewczynki, dlatego że mi się od razu spodobało. Nie miałam pomysłu na imię dla chłopca. Nie będę Wam mówiła, jakie imię sobie wymarzyłam dla dziewczynki, dlatego że chciałabym sobie zostawić to po prostu dla siebie. A na pewno mogę jedną literę Wam powiedzieć, bo jest E, dlatego jest Eliasz E. Eliasz też jest dlatego, że to jest imię takie mało spotykane w Polsce. Chyba raz tylko się spotkałam z tym, że ktoś miał na imię Eliasz w Polsce, więc dlatego chciałam mu nadać takie imię. Takie nietypowe, które kiedyś było używane, teraz już tego imienia już tak często nie ma, nie jest to imię popularne. Druga rzecz, nam się to imię spodobało, dlatego że ma koreański odpowiednik, czyli jest to Elia. Tak, Eliasz po koreańsku to jest Elia i Elia oczywiście z Biblii nadane, ale u mnie Eliasz imię nie jest związane z żadną religią, nie dlatego nadałam mu to imię, po prostu podobało mi się, kiedy usłyszałam pierwszy raz, kiedy zobaczyłam to imię, stwierdziłam, że to będzie mój syn Eliasz i tak mu dałam na imię. Kolejna rzecz to też imię jest wymienne na angielskie imię, czyli ma swojego odpowiednika angielskiego, czyli Elijah. Jest to spowodowane oczywiście, że jesteśmy rodziną wielokulturową, dlatego że też chciałam odpowiednik w wielu językach, żeby był dostępny, bo oczywiście nie w każdym języku w każdym języku są odpowiedniki i no lepiej, żeby nie łamać imion, bo na przykład u mnie w Korei mówią do mnie Martina, a nie Martyna, więc czasami jest ciężko się dogadać, a Elia jest po pierwsze prostym do wymiany, to drugie jest to, że ma swoich odpowiedników w Polsce, w Korei i w Anglii, czyli Elijah. Oczywiście nie zbyt miła sytuacja z tym, że w Korei jednak nie ma na imię Elia ani Eliasz, dlatego trochę nad tym ubolewam. I oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego trochę mi się załamuje serce, kiedy wiem, że Elia nie jest Eliaszem ani Elią tutaj w Korei, to zapraszam Was do filmu, a jeżeli chcecie po prostu taki siedziany film i z głębszym kontekstem, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do komentowania. Mogę zrobić powtórkę
tego filmiku, a Was serdecznie zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału, bo to już jest koniec tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za każde komentarze i każdy obejrzany filmik. To mi bardzo pomaga w tym, żeby nadal na YouTubie tworzyć i robić dla Was moje filmy. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Pa!